Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj polecam pyszny sernik gotowany z delikatnym kremem pomarańczowym. Jest naprawdę bardzo smaczny, lekki, kremowy, idealny jako ciasto na święta, ale nie tylko. Do przygotowania sernika będę potrzebować na spód ciasteczka typu petitki. Ja mam takie petitki o smaku czekoladowym, ale mogą być po prostu waniliowe. Kilogram twarogu sernikowego. Ja mam twaróg z Piątnicy. On jest dosyć tłusty, zawiera około 18 g tłuszczu na 100 g sera. Jeżeli macie twaróg chudszy, wtedy należy wziąć 850 g twarogu sernikowego i 150 g rozpuszczonego masła. Około 200 g cukru, 4 jajka, 1 łyżeczka aromatu waniliowego, 200 ml mleka, 2 proszki budyniowe. Na masę pomarańczową będę potrzebować 500 ml świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy. Jest naprawdę najlepszy, ma o wiele bogatszy aromat niż taki sok z kartonu, także polecam świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy. Około 60 g masła, 1 proszek budyniowy, 2 czubate łyżki cukru i około 30 g mąki pszennej, czyli około 2 łyżki z takim leciutkim czubkiem. Najpierw przygotuję sobie proszki budyniowe. Do mleka wsypuję 2 budynie. Dodaję jajka i około łyżeczki aromatu waniliowego. Krótko mieszam, tak żeby uzyskać gładką masę. I odstawiam na razie na bok. Teraz zrobię podstawę do kremu pomarańczowego. Do kubeczka odlewam około 100 ml soku. Do soku pomarańczowego wsypuję mąkę pszenną i proszek budyniowy. Krótko mieszam na gładką masę. Podstawę do kremu pomarańczowego i do sernika mam już przygotowaną i teraz zajmę się serem. Twaróg przełożyłam do garnka i postawiłam na małym ogniu. Teraz ciągle mieszając doprowadzę twaróg do wrzenia. Po około 2 minutach masa zaczyna się robić rzadka, twaróg zaczyna się roztapiać. I po kolejnych 3-4 minutach masa już jest taka płynna. Teraz dodaję cukier. Dodaję około 3/4 cukru, czyli tak mniej więcej 150 g. Resztę na razie odstawię na bok. Ilość cukru, której użyjemy, zależy w dużej mierze od tego, jak kwaśny jest twaróg. Jeżeli twaróg jest mniej kwaśny, wówczas tego cukru będzie potrzeba mniej. Mieszam ser na gładką masę i po kilku minutach ser mi się już ładnie zagotował. Widać takie bulki powietrza wypływające z dna. Mieszam budyń z mlekiem, żeby mąka, która osiadła na dnie naczynia, równo rozprowadziła się w mleku. I teraz wlewam budynię z jajkami i mlekiem do sera.
Cały czas mieszając, trzeba ugotować taki serowy budyń. Łopatką miękką zbieram ze ścianek i z dna i znów używam takiej sztywnej drewnianej łopatki. Łatwiej taką łopatką jest czyścić dno, które ma kontakt z ogniem. Po chwili masa już jest zagotowana. Pęcherze powietrza odrywają się od dna z naczynia. I teraz przygotuję krem pomarańczowy. Do garnka wlewam sok pomarańczowy i czekam, aż się zagotuje. Mieszam podstawę budyniową do kremu pomarańczowego, znów, żeby właśnie tę mąkę ziemniaczaną równo rozprowadzić w soku. W międzyczasie, kiedy sok mi się podgrzewa, sprawdzam, czy masa twarogowa jest dobra na słodkość. Moja masa twarogowa jest za mało słodka, dlatego dosypuję resztę cukru. I teraz mieszam. Masa twarogowa jest cały czas jeszcze gorąca, dlatego cukier bardzo ładnie się rozpuści. Wystarczy po prostu wymieszać. Sok pomarańczowy już mam podgrzany. Wsypuję cukier. Mieszam, żeby cukier się rozpuścił i czekam, aż sok mi się zagotuje. Kiedy sok jest już gorący, wlewam budyń do gorącego soku i gotuję, aż masa zgęstnieje. Do gęstego budyniu pomarańczowego dodaję masło i mieszam dokładnie, żeby masło się rozpuściło. Masę serową i krem budyniowy mam już przygotowany i teraz mogę zacząć składać ciasto. Na dnie formy wykładam herbatniki. Herbatników nie trzeba niczym nasączać, masa serowa jest gorąca i herbatniki bardzo ładnie zmiękną bez dodatkowego nasączania. Moja forma ma wymiary 25 na 30 cm. Na wyłożone herbatniki wykładam masę serową i wyrównuję. Gorący budyń przełożyłam do rękawa cukierniczego i wycisnę warstwę budyniu na gorącą masę serową. Trzeba uważać, żeby się nie poparzyć. W ten sposób jest łatwiej ułożyć równą warstwę budyniu na masie serowej. Rozrównuję krem pomarańczowy łopatką i z wierzchu posypuję wiórkami kokosowymi i odrobiną startej czekolady gorzkiej. Tak przygotowane ciasto przenoszę do chłodnego miejsca, najlepiej na całą noc. Następnego dnia ciasto jest gotowe do podania, wyjmuję je z formy. I kroję na porcje. Ja moje ciasto kroję na 24 porcje, ale można też pokroić na większe porcje i wtedy wyjdzie na przykład 20 kawałków. Sernik gotowany z masą pomarańczową jest już gotowy do podania. Ciasto jest kremowe, delikatne, masa serowa jest naprawdę bardzo smaczna. Delikatny krem pomarańczowy nadaje lekkiej kwaskowości temu ciastu i jest naprawdę bardzo pyszne. Na jednym kawałku naprawdę trudno jest poprzestać. Sernik można ozdobić według własnego gustu. No i jest już gotowy do podania. Pyszny, delikatny, kremowy sernik gotowany z pyszną masą pomarańczową. Naprawdę polecam.
Dziękuję za oglądanie mojego filmu, zapraszam na następny. Do zobaczenia.